Witajcie tutaj w kolejnym materiale na kanale Tutaj Polska. Moi drodzy, jestem po blisko 30 godzinach rozgrywki z Titan Quest 2 w Early Accessie, co nie jest zaskoczeniem, że po prostu mi ta gra pochłonęła. I dzisiejszy materiał jest takim podsumowaniem dalszym moich odczuć po kolejnych godzinach i jest to też niejako uzupełnienie tego pierwszego podsumowania. Także dzisiaj właśnie opowiem, co się zmieniło na plus, a co minus po 30 godzinach rozgrywki. Także moi drodzy, zaczynajmy. To, co przede wszystkim zmieniło się, to movement postaci, ponieważ postać Titan Quest 2 na początku była tragicznie wolna i była to jedna z największych wad i problemów tej gry. W tym momencie twórcy starają się temu zaradzić troszeczkę średnio, troszeczkę nakrętnie, pokrętnie, ponieważ dropimy bardzo dużo itemków, budków z afiksem na prędkość postaci, co jest mega spoko, że twórcy próbują naprawić prędkość postaci, ale nie tędy droga. Znacząco trzeba poprawić bazową prędkość bohatera, a dopiero potem fajnie jakbyśmy dropili te nowe budki z prędkością postaci, bo teraz dosłownie co drugi, trzeci but, spodnie mają ten afiks. Jest to dobry pomysł, ale niekoniecznie w tym przypadku, bo tutaj trzeba naprawić najważniejszy element w tym momencie, jeśli chodzi o wadę tego produktu. Natomiast to, co daje ogromną satysfakcję na swoistym endgame'ie aktualnej rozgrywki, to farmienie bossów, powtarzanie ich poprzez rytuały i również gambling, który jest mega fajny, mega przyjemny, bo dzięki temu po prostu zwyczajnie gracz cały czas chce powtarzać lokacje, zabijać ponownie bossów, dropić nowe itemki, sprzedawać je i również wydawać hajs w hazardzie, który pozwala uzupełnić kodeks Moir, ponieważ po prostu teraz możemy kupować prawdopodobnie za szczęściem epiki, które właśnie uzupełnią kodeks Moir. Więc generalnie farmienie bossów, gambling i powtarzanie lokacji w celu uzupełnienia itemków jest mega przyjemne i jest to jedna z fajniejszych rzeczy na endgame'ie produktu. Moją główną obawą były umiejętności i drzewko umiejętności rozwoju postaci, ponieważ bałem się, że tych skilli jest za mało. W tym momencie na Early Access wydaje mi się, że optymalnie można mieć spokojnie te 3-4 dobrze rozwinięte skill umiejętności i to cieszy. Cieszę, że możemy z tego, co mamy, wybrać kilka tych skilli naprawdę nas ważnych, decydujących i to jest dobre, modyfikatory zmieniają rozgrywkę, może nie tak ogromnie jak w Last Epoch, ale zdecydowanie jeden skill może być rozwinięty na różne sposoby i wybierając kilka z tych skilli z dwóch drzewek, serio, dużo się dzieje, dalej pasywki są za mocne, ale to się na razie nie zmieni. Tak czy siak obawiałem się tego, że skille się wyczerpią, ale na etap Early Accessu absolutnie z tym nie ma żadnego problemu i fajnie łączą się te skille ze sobą i można z nich tworzyć fajne, wczesne, pierwsze buildy. Wspomniałem o epikach i oczywiście oprócz hazardu najbardziej oczywistym sposobem ich zdobywania jest lootowanie z wrogów, z bossów, ze skrzyń, ale oprócz tego też mamy MI, więc naprawdę warto szukać, plądrować i zdobywać itemki, bo są one rzadkie. MI oczywiście jak w Titan Questie 1 różnią się kolorystycznie, wizualnie trochę mniej, ale mają fajne afiksy, fajne bonusy i istnieją w tej grze. MI nie uzupełniają się w kodeksie Moir, ale warto mieć je choćby w karawanie jako takie rzadkie trofea. Niestety pojawił się problem, którego nie miałem kompletnie wcześniej, ponieważ portale te osobiste przestają działać. Nie wiem dlaczego, ale w momencie, gdy te portale stawiam, bardzo często nie mogę z nich skorzystać, nie mogę się teleportować. Nie miałem tego problemu nigdy wcześniej, ale w ostatnich kilku dniach dosłownie nie mogę się teleportować i miałem takie problemy czy na streamach, czy na odcinkach. Spotykałem się z tym u was, u innych graczy, a teraz ja mam z tym nadmierny, natrętny problem, więc portale osobiste nie działają praktycznie, po prostu nie można w nie wejść, nie można ich aktywować i to bardzo irytuje przy dużej otwartej mapie. Oprócz tego postać dalej się blokuje i jest za wolna, o tym mówiliśmy. Tutaj bugfixy mniejsze tego nie zmieniły, nie poprawiły i to dalej może irytować. Zwłaszcza gdy gra postać pod obrażenia na odległość, na dystans i gdy my chcemy uciekać, postać przypadkiem coś atakuje, coś niszczy i głupie jest strasznie. No i umieramy przez głupotę gry i to jest duży problem.
Problemem jest również stabilność. Mam wrażenie, że jest trochę lepiej, bo wcześniej grę mnie wywalało przez momenty, gdy się wczytywały lokacje. To jest już lepsze, ale dalej uważam, że to jest duży potencjał do poprawy. No i coś, co muszę skomentować w kontekście z aktualnej zawartości gry, czyli roadmap. Poznaliśmy, moi drodzy, rozwój Titan Questa 2 w tym momencie. No i tutaj są pewne z tym problemy, ponieważ osobiście nie jestem zwolennikiem tego, abyśmy wszystko widzieli od początku na start. Ponieważ w tym momencie, gdy twórcy nam powiedzieli, co jest w ich planach, gracze będą patrzeć im bardziej na ręce i to nie jest dobre, aby gra rozwijała się swoim odpowiednim tempem. Troszeczkę to komplikuje, a również muszę dodać, że fakt większych update'ów co 3 miesiące jest zwyczajnie za wolny. Tutaj gra potrzebuje swojego tempa, a niestety twórcy sprawili, że my teraz patrzymy im na ręce i kontrolujemy ich kolejne ruchy. Muszą być tego świadomi i niestety roadmap sprawia, że troszeczkę to będzie teraz leciało powoli z postępem gry. Osobiście wolałbym, aby postęp tworzenia gry nie był szybszy, ale aby nie był jawny i żeby twórcy mieli wszystko pod kontrolą i aby nie była na nich wywierana żadna presja. Tak czy siak, myślę, że po premierze Early Accessu znacząco się już niewiele zmieni, a my teraz możemy ogrywać, kończyć buildy, które teraz tworzymy i czekać na nową zawartość, która pojawi się za niecałe 2 miesiące i będzie to drugi rozdział. Trochę mało, ale zawsze coś i oczywiście, moi drodzy, widzimy się w kolejnych materiałach z Titan Quest 2 na kanale. Trzymajcie się.